zaokrąglanie i fazowanie narożników. Narysowałam 4 kwadraty. Korzystałam z narzędzia prostokąt, dlatego każdy narysowany element po zaznaczeniu tworzy jedną całość. Jeśli użyję prawego przycisku myszy i wybiorę właściwości, to we właściwościach mam informację, że zostały narysowane przy pomocy polilinii. Aby zaokrąglić narożniki i je sfazować, musimy w pasku menu na górze prawym przyciskiem myszy włączyć narzędzia palet. Zaznaczam 2 lewe kwadraty i je rozbiję. Klikam w linię. We właściwościach mam informację, że jest to linia. Ponieważ program rozróżnia linię i polilinię, kwadraty zbudowane z linii będą inaczej zachowywały się niż kwadraty, które są nadal polilinią. Odznaczam Escape'em funkcję. Wybieram narzędzie zaokrąglij. Muszę określić promień zaokrąglenia. W pasku menu na górze mogę odszukać komendę promień bądź wpisać literkę R, potwierdzić ją przyciskiem Enter. Wprowadzę wartość promienia 150 Enter. Program prosi o wybranie pierwszego elementu. Klikam na niego lewym przyciskiem myszy i drugiego. Klikam lewym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy mogę przywołać funkcję i powtarzam ruch. Prawy przycisk myszy. Obiekt został zaokrąglony na narożnikach przeze mnie wyznaczonych. Funkcję wyłączam przyciskiem Escape. Jeśli chcę zaokrąglić kwadrat, który jest zbudowany z polilinii, wybieram funkcję zaokrąglij, zostawiam promień i przechodzę do paska na górze, wybieram polilinia, bądź możemy wpisać literkę P, Enter. Dojeżdżam do elementu, klikam lewym przyciskiem myszy. Wszystkie 4 narożniki zostały zaokrąglone. Wyłączam funkcję Escape. Fazowanie odbywa się analogicznie jak zaokrąglanie. Również w tym narzędziu program rozróżnia linię od polilinii. Jednak w przypadku fazowania muszę odkreślić odległość. W pasku menu na górze mam narzędzie odległość, bądź możemy wpisać literkę D, potwierdzić przyciskiem Enter. Podaję wartość pierwszego narożnika 150 Enter i drugiego 150 Enter. Dojeżdżam do elementu zbudowanego z linii. Klikam w poziomą linię lewym przyciskiem myszy, pionową. Prawym przyciskiem myszy przywołuję funkcję i powtarzam ruch. Pionową i poziomą. Ponownie prawym przyciskiem myszy przywołuję ruch i wskazuję kolejne linie. Wyłączam ruch Escape. W przypadku polilinii, wybierając funkcję fazuj, zaznaczam polilinię bądź wpisuję P-Enter, dojeżdżam do kształtu, klikam na niego lewym przyciskiem myszy, wszystkie narożniki zostały sfazowane. Wyłączam funkcję Escape. Jeśli chciałabym narysować podest, sięgam po elementy dowolne. Program prosi o wskazanie obrysu lub ograniczonego obszaru. W przypadku obiektu narysowanego z linii możemy wskazać tylko obszar. Klikam w środek obszaru lewym przyciskiem myszy. W przypadku elementu narysowanego z polilinii mogę kliknąć albo w środek obszaru lewym przyciskiem myszy, prawym przywołuję funkcję, albo w obrys lewym przyciskiem myszy. Jeśli obiekt jest narysowany z linii, mamy możliwość wskazania tylko jego obszaru, klikając w środek lewym przyciskiem myszy. Obiekty zostały narysowane. Możemy przejść do wizualizacji. Ponieważ mieliśmy włączoną opcję płytek, zaokrąglone narożniki zostały pocięte na domyślną ilość segmentów zaproponowaną przez program. Gdybyśmy obiekt po zaznaczeniu zedytowali i wyłączyli opcję płytek, po przejściu do wizualizacji narożniki, bryły zostaną wygładzone. Dziękuję za uwagę.